Witajcie! W tym materiale przybliżymy Wam proces powstawania modyfikacji Żeglarze Bush. Opowiemy nieco na temat fabuły oraz odpowiemy na kilka najczęściej zadawanych przez Was pytań. Ale zanim do tego przejdziemy, chcieliśmy podziękować za Wasze zainteresowanie, wszystkie komentarze, polubienia oraz subskrypcje naszego kanału. Dodaje nam to dużo motywacji do dalszego działania. Czym są Żeglarze Bush i o czym opowiadają? Jest to modyfikacja do gry Gothic 2. W naszym zamyśle od samego początku było stworzenie jak najbardziej spójnego świata i fabuły zgodnej z kanonem dwóch pierwszych części Gothika. By mieć swobodę twórczą, zdecydowaliśmy się na umieszczenie akcji na jednej z wysp wschodniego archipelagu, Kellen. Niezwykle burzliwe czasy konfliktów domowych prowadzą wyspiarską wspólnotę na dno, a w tle tych wydarzeń toczy się wojna między Królestwem Myrtany a orkowymi najeźdźcami z północy. Jednak od czego zaczął się ten projekt? Jak wyglądały jego początki? Oto jak modyfikacja Żeglarze Bush prezentowała się w 2017 roku. Nasza modyfikacja początkowo była o wiele mniejszym projektem z bardziej kameralną fabułą i światem, tworzona przez jedną osobę, Pawła Paradoksala Soję. Przykładowo w miejscu obecnego miasta portowego znajdował się obóz bandytów, ulokowany w starożytnych ruinach, a jedyną osadą obok obozowiska była niewielka wioska rybacka. Całość fabuły opierała się na konflikcie tych dwóch ludzkich osad. Pierwsza wersja świata została ukończona na początku 2018 roku. Wtedy też do naszego zespołu dołączył nasz level designer i scenarzysta, Grzegorz Dratar-Janeczek. Od tamtej pory w modelu świata i fabule zaczęły następować duże zmiany. Powstały 3 wersje miasta, które jednak nie spełniały naszych wymogów co do wyglądu i atmosfery. Obecnie zaś 4. wersja jest finalną i przerasta znane nam z podstawki Korinis prawie o połowę, jak i również sama wyspa, której wielkość wzrosła niemal dwukrotnie. Jedną z ciekawostek jest to, że do projektowania niektórych lokacji wykorzystywaliśmy edytor poziomów z gry The Elder Scrolls Morrowind. Kim jest bohater modyfikacji Żeglarze Bush i gdzie toczy się akcja? Głównym bohaterem Żeglarzy Bush jest Elric, młody farmer z Laran. Jego dotychczasowy spokój przerywa masowy pobór do wojska. W wyniku prowadzonych na wschodnim archipelagu działań wojennych przeciwko orkom trafia do obozu wojskowego na Archolos. Zmuszony sytuacją podejmuje próbę ucieczki i powrotu w swoje rodzinne strony, jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem. Do jakich gildii będziemy mogli dołączyć? Podczas rozgrywki dane nam będzie dołączyć do jednej z 3 gildii. Najemników służących miejscowemu burgrabiemu, gwardii gubernatorskiej podlegającej wpływom inkwizycji i króla Robara II lub do wodnego kręgu pod przywództwem magów wody. Każda z poszczególnych gildii skupia się na innym zestawie umiejętności i tylko od gracza zależeć będzie, czy woli ukończyć grę skupiając się na sile, zręczności czy umiejętnościach magicznych. Jak długa będzie modyfikacja? Kellen, czyli miejsce akcji moda, to całkowicie nowy, stworzony od podstaw pokaźny teren, niemal dwukrotnie większy od Korinis i obszarów mu przyległych. W obecnej sytuacji trudno nam ocenić, ile godzin zabawy przyjdzie Wam spędzić w naszej modyfikacji, ale jedno jest pewne. W tak wielkim świecie rozgrywki będzie nie mniej niż w podstawowej wersji Gothica 2 z dodatkiem Noc Kruka. Kiedy premiera? Zdajemy sobie sprawę, że jest to najważniejsze pytanie dla każdego fana naszego projektu. Niestety na chwilę obecną, jak i w najbliższej przyszłości nie będziemy mogli powiedzieć nic na ten temat. Musicie uzbroić się w cierpliwość. Nasz zespół nie jest pokaźny, ale mimo tego wytrwale utrzymujemy dobre tempo pracy, które cegiełka po cegiełce zbliża nas i Was do upragnionej daty premiery Żeglarzy Bush. Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału. W przyszłości pojawią się kolejne filmy na naszym kanale, w których powiemy więcej na temat mechanik, fabuły oraz reguł, jakie panują na wyspie Kellen. Do zobaczenia. Czytał Grzegorz Borowski.